Witam. Jestem lekko zdziwiony, że ktoś się wypowiada na temat, o którym chyba w ogóle go nie znał. Ale chwileczkę. To mi się u Pana nie podoba. Zna Pan Pismo Święte i często o nim mówi, ale Weedy są Panu obce. Typowa głupota katolików. No właśnie, jak to z tą głupotą katolików jest? Nie rozumiem. Mówisz tu o Wedach, a pewnie zabawiłaś się raz w jakąś agnichotrę, tam jeszcze coś. Nawet nigdy w życiu, jakby przyjechał ktoś, kto jest wyznania, byś był bardzo zdziwiony, mniej więcej tak jak ja byłem zdziwiony na Litwie podejściem do mszy, a tym bardziej mój kolega, który był na Kubie i jest kapłanem, czyli księdzem. Ja bym się zawsze zastanowił nad jedną rzeczą, czy warto w ogóle dyskutować na ten temat, to tylko nie znając tematu. Nie znasz chrześcijaństwa i nie znasz Wed. Jestem pewien, jestem przeświadczony. Jestem tak pewien, bo byś tego nie napisała. Wiesz, ja akurat znam ludzi, którzy są w buddyzmie i bardzo mocno zaawansowani. I kiedyś ich przedstawię, ale wiesz, nigdy takich pytań nie było w stosunku do katolicyzmu albo mojej wiary. Wręcz była odpowiedź zupełnie inna. I to lamy. Jeżeli jesteś ochrzczony, jeżeli masz swojego guru, Chrystusa, idź za Nim. On jest twoim guru. Rozmowa z innym kapłanem, zakonnikiem, franciszkaninem, w dyskusji takiej tête-à-tête powiedział mnie wprost. Mówi, nie jest istotne, jaki rytuał wprowadzasz. Najważniejsze jest wiara w Chrystusa. I w gruncie rzeczy potem przez przypadek poznałem tą naszą wiarę chrześcijańską z różnych stron. I najbardziej mnie zaskoczyła msza, gdzie było pełno dymu. I w tej mszy była cisza. I medytowaliśmy. Medytacja była tak fantastyczna, że wówczas stwierdziłem, że Bóg katolików nie opuścił, tylko katolicy opuścili Boga. I to się mówi o tym i to, co ty reprezentujesz, bo prawdopodobnie jesteś ochrzczona, tylko nie umiesz znaleźć tego Boga. A Bóg jest kompletnie, tak jak w szkole mu powiedziała pani od religii, że jest wszędzie. A Jasiu odpowiedział mojego sąsiada w komórce też? No tak, Jasiu, ale on nie ma komórki. Wiesz, to jest takie prześmiewcze, ale to nie o to chodzi. Wiara czyni cuda i z tymi cudami trzeba się zapoznać. Kiedy Indianie przeczytali, jeszcze za czasów dopiero przybycia Portugalczyków czy też Hiszpanów do Ameryki, to
kiedy z nimi się rozmawiało i czytało im się żywot Chrystusa, to oni wiedzieli o tym. Mało tego, jest jeden z świętych, który, ja zresztą o tym mówiłem, ale trzeba trochę pogrzebać, nie będę ci wykładał tego aż tak dokładnie. Jeden z świętych apostołów, który nawracał tam. Wyobraź sobie, przed Kolumbem. I oni wiedzieli, jak on wygląda i jego są dowody na to. Dlatego Matka Boska z Guadelupy jest tak szalenie ważna dla Indian. Ja ciebie nie namawiam na chrześcijaństwo, bo ty odeszłaś i dobrze, że odeszłaś, bo w gruncie rzeczy, jeżeli możesz taki tekst stworzyć, czy cóż, ja nigdy bym nie stworzył takiego tekstu wobec innego wyznania, bo albo mnie w ogóle nie interesuje to wyznanie, bo nie jestem zainteresowany. W chrześcijaństwie też są różne odłamy chrześcijaństwa, w ogóle mnie nie interesują, nawet nie pytam się, o co chodzi. Ale jeżeli chodzi o księgi Wed, interesuje mnie to ze względu zupełnie innych. A dlaczego? Dlatego, że tam występuje pewien rodzaj działania, o którym ty na pewno nie wiesz. Jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaństwem, jakie są różnice między chrześcijaństwem a wyznawcami księg Wed. Nie tylko ta Agnihotra, bo ta Agnihotra to jest ten wymysł z tym trójkątem i lataniem tam pod tą krowę. No dobrze, baw się w to nadal, ale czasami nie uprawiaj tego tam w Indiach, bo zaczną patrzeć na ciebie jak na dziwną. Mało tego, jak na dziwną, to, że przyszedł tu jakiś ktoś i pokazał ci kilka rzeczy, to nie znaczy, że już on tam by mógł to samo zrobić. Zresztą, co tu ukrywać, wiesz, tych takich guru, to tych hinduskich oczywiście, nie buddyjskich, ale tych hinduskich, tych takich, co to są zrodzeni nie wiadomo w jaki sposób, to ja już, wiesz, poznałem przynajmniej 5 w swoim krótkim życiu, a nie ruszając się poza Warszawę i Łódź. Czasami gdzieś tam jeszcze w jakieś okoliczne miejscowości. Wiesz, to jest dla mnie to nie tyle, co jest śmieszne, bo mnie to nie interesuje, ja nie szukam, wiesz, udowodnienia sobie, że Bóg istnieje, bo to jest mi niepotrzebne, dlatego że ja wiem, że istnieje i mam dowody na to. A że w chrześcijaństwie jest taki czy taki obrzęd, bo ty taki poznałaś, to nieprawda. Bardzo dużo obrzędów jest. Mało tego, te twoje jakieś takie dziwne zasady, które ty uznajesz, żebyś pojechała do kościoła, znalazła się w kościele w Indiach na przykład, byś była zdziwiona, że właściwie to ty jesteś gdzie? Na pewno nie w kościele katolickim, bo te msze się różnią. Dlaczego? Dlatego, że tak jest. Pomiędzy, tak jak mówiłem wielokrotnie tutaj, że byłem bardzo zaskoczony na Litwie i wyszedłem podczas mszy, ponieważ nie byłem pewien, na czyjej mszy jestem. A się okazało, że byłem na prawidłowej. No więc pozostałem na następnej, gdzie już wytłumaczono mnie, znaczy dokładnie ksiądz proboszcz mnie wytłumaczył, na czym to polega, jaka jest różnica żadna, tylko po prostu obrząd. I tutaj szukając prawdopodobnie siebie, zgubiłaś.
No i dobrze, że zgubiłaś, no Boże jedyny. Nikt ci tego nie wytyka, a ty tutaj nagle obrażasz wszystkich tych, którzy są katolikami. A katolicy nic nie mają do ciebie. Jestem więcej niż pewien. No, gdybyś chyba coś skreśliła albo coś stworzyła, to by było lepsze, bo przecież tutaj jesteś na tym YouTubie. Powinnaś od czasu do czasu stworzyć jakiś film. Jak nie, to ci pomogę. Podpowiem ci, jak to zrobić. Nie wiem, z którego miasta jesteś, może nawet. Czy wszedłem z tą polemikę? No podejrzewam, że nie, bo po pierwsze, no cóż wiesz, czy przeczytałaś te 10 ksiąg Wed? W ogóle coś wiesz o tym, czy nic? Czy wiesz, jakie są części Wed? Czy w ogóle wiesz, jak to, które zostały zapisane, w którym okresie, dlaczego one tak powstały? Jaką formę przyjmują? Czy znasz chociaż kilka mandr wedyjskich? Czy wiesz, na jakiej podstawie one są? Czy tak po prostu sobie tylko bawisz się w to? Bo jeżeli się bawisz, to ani tu nie jesteś. I to jest najsmutniejsze, że dałaś się wyrobić. To jest najbardziej przykre. Więc odszukaj siebie. Bo żaden człowiek, który wierzy, drugiemu człowiekowi nie zabroni wierzyć, ani nie będzie go namawiał, bo on musi sam przyjść. A wiesz, osoby, które szukają, znajdą wreszcie, ale nikomu nie robią żadnych przykrości. Wiesz, albo nie mówią, że są dziwni, czy jeszcze jacyś. Bo to jest niemożliwe. Numer jeden z powodów jest ten, że tylko jest jeden Bóg. U nas jest Trójca Święta, ale to jest po prostu, był wysłannikiem Boga na ziemi. Siebie. Czy On w tej postaci? To jest trudne do wytłumaczenia dla kogoś, kto rozumie tylko jedno, bo wiesz, no całe szczęście, że chrześcijaństwo jest trudne, bo trudno być chrześcijaninem. To jest jedna z najtrudniejszych religii do przyjęcia. Dlatego nasz guru został ukrzyżowany, żebyśmy my nie musieli nosić tego krzyża. I to właśnie teraz są te święta. To są najważniejsze święta. I akurat napisałaś to. Przed świętami. Dziwne. Bardzo dziwne to jest to wszystko, co robisz, bo to jest jeden dzień, czyli w gruncie rzeczy powinnaś się zastanowić nad swoją drogą i zorientować się, czy w tej drodze nie giniesz, bo jestem na 100% pewien, że nie wytrwasz w tej drodze, ponieważ ja znam takie osoby jak ty, które w ten sposób postępują, bo żaden z moich przyjaciół, którzy są buddystami, którzy są adwentystami czy prawosławni, którzy wyznają prawosławie, zarówno jak i grekokatolickie, tak i to bułgarskie, czy nawet którzy są muzułmanami. Żaden z nich nigdy mnie nie postawił takiego zarzutu. Czasami się sprzeczaliśmy oczywiście o pewne ideologie, ale to jest śmieszne. Wiesz, akurat zajmuję się między innymi, poszukuję
pewnej formie w astrologii. Ale nie muszę szukać tego, że ktoś mi powie, ale wie pan, astrologia to się troszeczkę nie trzyma chrześcijaństwa. No właśnie to święto jest takie astrologiczne. Teraz ta Wielkanoc. I to właśnie tylko dlatego, że znalazło się kilku takich cwaniaczków, którzy chcieli z astrologii zrobić religię, no to wtedy faktycznie astrologia nie jest religią. W tych księgach Wed też jest astrologia i dlatego też staram się nie poznać Wed, ponieważ nie mam czasu na to. Może troszeczkę za jakieś 2-3 lata będę biegły w Wedach, bo tutaj podkład sanskrytu no chcę wiedzieć od źródła i mam kilku przyjaciół, którzy właśnie skończyli studia sanskrytów tutaj w Krakowie na uczelni. I z nimi oczywiście o tych sprawach mogę mówić, a są to bardzo młodzi ludzie, bo dopiero co skończyli. Jakieś 3 lata temu, 2 lata temu. Córka mojej koleżanki właśnie w tej chwili będzie pisać pracę magisterską. I wolę z nią dyskutować na ten temat niż tutaj z tobą, bo ty tylko piszesz, a nic nie robisz i nawet nie wiesz, że tyle ksiąg jest, a te księgi nie są spisane po polsku. Przykro mi, ale nie ma ani jednej. I trzeba ją przeczytać albo po angielsku, gdzie po angielsku, wiesz, przepraszam bardzo, ale nie wierzę w to, że się dobrze przetłumaczy. Trzeba ją przeczytać w sanskrycie, tak jak ona jest pisana. I dopiero wtedy tłumaczyć. Czy na polski? Może też jest ciężko, bo tak z Biblią, z greki, która jest tłumaczona, jest dużo łatwiej nam tłumaczyć niż z tego aramejskiego. Bo w tym aramejskim już są kłopoty. Ale jeżeli patrzymy na koptystów i koptysta zna polski, to on wtedy, ale oni mają więcej zapisane niż my, bo my zastosowaliśmy apokryfę, a koptyści nie. I to są te różnice pomiędzy nami, chrześcijanami. Wiesz, ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. A tutaj też są, tylko są spory, bo wiesz kto, co, ale nie będę ci wyjaśniał, bo ty lepiej wiesz. Kiedy indziej. Za jakiś czas na pewno będę biegły, dlatego że wiesz, tam jest kosmologia i jest ta sprawa właśnie związana z planetami i z tym wszystkim, no więc będę starał się to poznać. Ale dlaczego nie teraz? Bo wybrałem inną drogę, bardziej kulturową, dla nas bliższą, wiesz. I w Polsce zaledwie osób znających tą moją drogę jest kilka, może 3, może 4, a w Europie jest z 10. I dlatego nie chcę się zajmować tymi Wedami, dlatego powiedziałem to, a ty już podchwyciłaś i jesteś takim orłem intelektu, a w rzeczywistości nie wiem, czy ptakiem. Ja bym zaliczył cię raczej do czegoś innego. Też ptak, ale bez pióru. Jak znasz ewolucję, to będziesz wiedzieć. Ale proszę cię, nie darwinowską, tylko tą prawdziwą. Wszyscy myśleli, że jednak nie, a jest połączenie pomiędzy. Ach, nie w tej chwili, bo o tym też już mówiłem kiedyś. I mówię to na wykładach tych poważniejszych.
ale dobry temat. Muszę przy Instytucie PAN jest właśnie wydział ten. A no, to jest dobre. Porozmawiać na tak trudny temat. Gdzie jest Bóg? W księgach Wed, czy bogowie? Czy po prostu jest Bóg i są w zależności od czynności? Czy jest także od głupoty? Bo jeżeli patrzymy pod względem astrologii, to demon się zajmuje w buddyzmie astrologią. Jest dobrym astrologiem. I kiedyś od buddysty z Nepalu otrzymałem właśnie taki rodzaj wisiorka na rzemieniu, żeby mnie chronił, żeby miał większą wiedzę. Ale to jest już szamanizm buddyjski. To jeszcze trudniejsze od tych Wed, bo wcześniejsze. Szamanizm jest przyjęty dużo. Najpierw był szamanizm. To tak ku twojej świadomości, żebyś wiedziała, a potem buddyzm, a potem wkroczyły dopiero Wedy. Tutaj w Tybecie. Bo w Indiach było jeszcze inaczej. Ale to kiedy indziej. Na razie tylko to powiem, bo za dużo nie chcę, żebyś wiedziała. Bo musisz dojść do tego. Albo to rozpocząć studia nad tym. Ale trzeba poświęcić wtedy 5 lat wiedzy i ukończyć. I wtedy naprawdę można. Ale czy z tym osobom aż tyle przyjdzie chęci walczyć z chrześcijaństwem? Raczej szukać podobieństwa. To tak. Ale walka po co? I obrażanie? Czego? Tego samego? Świadomego? Bo to wtedy staje się nieświadome. Więc w świadomości, nieświadomości byś nie uleciała zbyt wysoko, bo jak ikar możesz spaść. I boję się, że nie do morza, a zaczepisz o jakąś przestrzeń i w tej przestrzeni się po prostu rozbijesz. A wtedy nawet egzorcysta nie pomoże. Psycholog nie da rady. Najbardziej psychiatra. Stoi i puka palcami o stół. Dlaczego? Bo wybija rytm, który czasami usypia. Do zobaczenia i oczywiście ja pozostaję ze swoim Bogiem, a ty jak chcesz. Ja z Chrystusem. Nie zmieniam Go. Dlaczego? Bo nie. Bo jest dla mnie guru. I dla każdego z nas wyznająca. A mantrę codziennie odmawiam. Tak jak pan Cejrowski.
I ja o tą samą proszę. Do zobaczenia. Może gdzieś w przyszłości człowiek z człowiekiem się spotka, góra z górą też. Tak mówią księgi Wedy. Wiesz? Z Bogiem. Do spotkania.